Witam na kanale Telka24. Dziś zaprezentuję działanie projektora firmy Medialove, model M500 ATV z certyfikowanym systemem Android TV, co nam daje dostęp do dużej ilości aplikacji w sklepie Play. Jeśli chodzi o takie podstawowe dane techniczne, jeśli chodzi o ten projekt, to mamy jasność 500 ANSI lumenów, rozdzielczość natywną 1980p, czyli mamy takie Full HD 1920 na 1080 pikseli. Lampa nam wytrzymuje 60 000 godzin. Rozdzielczość obrazu mamy od 40 cali do 150 cali. Jak zobaczycie, ten projektor naprawdę jest niedużych gabarytów, to jest taki, powiedzmy, model kompaktowy, ma zamkniętą optykę. Mimo że takich niewielkich rozmiarów ten projektor jest, posiada autofokusa, auto-keystona oraz zbudowane dwa głośniki 10W. Dobrze, nie będę przedłużał, za chwilkę pokażę Wam ten projektor z bliska. Uruchomimy go, przetestujemy też, ile pobiera prądu, bo pod ostatnimi filmikami z projektorami pisaliście, że taki projektor na pewno pobiera dużo prądu, sporo więcej niż telewizor. Mam do tego miernik, sprawdzimy, ile podczas testu, powiedzmy takiego godzinnego oglądania telewizji na ścianie z tego projektora, ile nam pobierze prądu. Jeśli głośniki w lewa według Was będą za słabe, możemy go podłączyć do kina domowego. Ja to tak zrobiłem akurat u siebie, że miałem ten projektor podłączony pod zestaw soundbar po bluetoothie. Dobrze, nie będę przedłużał tego wstępu. Zobaczymy, jak wygląda z bliska ten projektor, co jest w zestawie. Następnie go podłączymy, sprawdzimy, jak to wszystko działa. Tak się prezentuje zawartość opakowania po wyjęciu z pudełka. Mamy instrukcję w języku polskim, zasilacz, pilot, torbę wraz z naszym projektorem. Według mnie to jest fajny pomysł, że dostajemy taką torbę. Widzicie, ten projektor nie jest dużych rozmiarów, możemy go wszędzie zabrać. Spakujemy tu spokojnie naszego pilota oraz zasilacz i możemy iść do swoich znajomych na jakiś seans firmowy. Jeśli chodzi o instrukcję, mi się tutaj spodobała taka fajna tabela jest. Jaka odległość jest projekcji, a rozmiar ekranu, czyli jak powiedzmy mamy odległość około metra od ściany, to mamy wtedy 40 cali, jeśli chodzi o wielkość ekranu. Przy 4 metrach 10 cm odległości od ściany mamy wtedy maksymalny wielkość obrazu 150 cali. Jeśli chodzi o sam pilot, jest o tyle fajnie, że to on ma przyciski gumowane, nie takie plastikowe jak w większości Android TV. Na dole mamy przyciski skrótowe jak YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+. Po lewej stronie mamy głośność, po prawej stronie mamy tutaj przyciski, jeśli chodzi o ostrość obrazu. Jakby było coś rozmytego, możemy sobie spokojnie ręcznie wyregulować, ale jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj autofokusa oraz auto-keystona. Mamy też dodatkowe przyciski, jeśli chodzi o użytkowanie projektora. To później to pokażę, jak to wszystko działa. W tej chwili się zajmiemy projektorem, pokażę z bliska, jak ten projektor wygląda, jakie ma wejścia, wyjścia. Tak się prezentuje projektor z bliska. Mamy tutaj z przodu soczewkę oraz otwory wentylacyjne, z której mamy oczywiście takie wiatraki. Na szczęście te wiatraki nie są zbyt głośne, nie słychać ich praktycznie podczas użytkowania tego projektora. Z góry mamy przyciski funkcyjne do chodzenia po menu oraz uruchomienia naszego projektora. Jeśli chodzi o tył projektora, mamy tutaj wejście zasilające, USB, HDMI, port podczerwieni oraz wyjście AUX. Jakbyśmy chcieli ten projektor zamontować na jakimś stelażu, tu mamy specjalny otwór do montaży tego projektora. Ja z niego będę korzystał, po prostu postawię go na stole, rzucę obraz na naszą ścianę. Ta ściana nie ma dziisty koloru białego, to może troszeczkę kolory nam zakłamywać, ale podczas ostatniego seansu mi nie przeszkadzało. Mam nadzieję, że Wam też nie będzie przeszkadzało. Dobra, to podłączamy ten projektor, robimy z niego testy, jak działa ten Android, ogólnie jaki mamy obraz tego projektora i jak działa ten autofocus oraz auto-keystone. Podczas dzisiejszego testu też sprawdzimy, jaki jest koszt użytkowania takiego projektora. Ja ustawiam tutaj za kilowatogodzinę złoty 26, ponieważ ostatnio testowałem inny projektor z telewizorem, zobaczyć, kto więcej pobiera, ile prądu oraz które urządzenie będzie więcej kosztowało, dlatego ustawiam taką samą wartość. W tej chwili nasz projektor pobiera 84,5 W. Jeśli chodzi o prąd, to mamy 0,36 A. Dobrze, zobaczymy na koniec testu, czyli za jakąś godzinę, jakie będą wartości na tym mierniku i zobaczymy, jaki jest, powiedzmy, taki mniej więcej koszt użytkowania takiego projektora przez godzinę.
Podłączyłem już projektor do prądów. Może być delikatny szum słychać w kamerze, ponieważ kamera stoi bezpośrednio nad projektorem, a mikrofon mam skierowany bardziej do przodu niż do tyłu. To może być delikatny słychać szum, dlatego to ostrzegam, żebyście tam później nie marudzili, że projektor jest strasznie głośny. Dobrze, jeśli chodzi o główne menu, to widzicie, jest standardowo jak w Android TV. Mamy też przycisk zmiany źródła sygnału, w którym możemy przejść z Android TV na wyjście HDMI lub USB, to później to pokażę. Przycisk, który według mnie jest bardzo ważny, jest po lewej stronie pilota, może go pokażę. To jest tutaj lewa góra. I to mamy właśnie, możemy sobie wejść od razu skrótami. Tryb obrazu standardowy, miękki, do grania lub osobisty. Mi się wydaje, ten jest za ostry, standardowy. Ten miękki mi się podoba, to jego ustawimy. Temperaturę to ma być bardziej zimny, normalny, ciepły lub osobisty. Mi tutaj akurat się podoba ten tryb ciepły, ma takie największe chyba kolory. Tryb dźwięku to ma być to muzyka, standard, osobisty. Współczynnik obrazu 4:3, 16:9. Ustawienie proporcji, możemy, jak jest według nas obraz za duży, możemy go po prostu sobie ustawić do takiego formatu, jak nam będzie potrzebny. My go weźmiemy akurat na maksa. Korekcja pionowa. Tak jak wspominamy, mamy tu też autofokusa, czyli to po prostu jak go przestawimy delikatnie projekt przy pierwszym uruchamianiu, on sam się dostosowuje, ale jakby coś nam się nie podobało lub mamy tutaj też, możemy się ręcznie bawić. Tak samo możemy też się bawić w poziomie. Jak widzicie, mamy tutaj duży zakres regulacji, jeśli chodzi o ten projektor. Ustawimy sobie na 0. Jakbyśmy chcieli bardziej się pobawić, mamy na środku pilota też przycisk ustawienia projektora. Tam to znikniemy. I to mamy ustawienia projektora. Możemy też obraz obrócić. Jakbyśmy na przykład inaczej powiesili ten monitor. Coś tu akurat popsułem. Poprawimy to. Dobra. Sam zdążył to wyrównać, zanim ja się zacząłem bawić. Dobra, wracamy do tych ustawień. To samo co wcześniej, mamy pomniejszenie, powiększenie, ustawienie ostrości. Mamy to ustawione akurat automatyczne, nic nie musiałem zrobić z tą ostrością. Ale jak wspominałem, mamy na pilocie też przycisk F plus, F minus, to możemy po prostu tą ostrość popsuć. Jakbyśmy stwierdzili, że projektor nam źle to ustawił. Ustawienia kalibracji. I jak widzicie, mamy linię prostą. Korekcję rogów, gdybyśmy chcieli się pobawić rogami. Też mam tutaj dodatkową. Możemy sobie to po prostu ten obraz sobie popsuć. Reset trapezu. I jak widzieliście, wróciło nam to wszystko do normy, tak jak powinno być. Jeśli chodzi o właśnie takie ustawienia, głównie te projektory, to chyba wystarczy. Wrócimy do systemu Android TV. Jak tu możecie zobaczyć, mamy standardowe menu, na górze mamy kafelki z aplikacjami, które mamy już zainstalowane. Na prawy górny róg to są ustawienia. Mamy go połączonego po Wi-Fi w standardzie 5 GHz. Możemy dodać urządzenia po Bluetoothie. Ja tu mam dodane soundbar, w tej chwili go wyłączyłem, ale bo korzystamy sobie z głośników, które są wbudowane w nasz projektor, ale możemy dodać inne urządzenia niż tylko soundbar. Możemy to dodać pada, jakbyśmy chcieli pograć na naszym projektorze. Sprawdźmy, jakie parametry ma projekt, jeśli chodzi
o ilość pamięci RAM. Jak tu możemy wyczytać, mamy 2 GB pamięci RAM, 12 GB pamięci wewnętrznej, zostało nam jeszcze 10 GB pamięci wewnętrznej na różne aplikacje, to jest dość sporo. Procesor to mamy Cortex A35 4-rdzeniowy, taktowanie 2004 MHz. Jeśli chodzi o grafikę, tutaj mamy procesor Mali G31. Jak widzimy, to jest współczynnik odświeżania 60 Hz. System operacyjny to mamy Android 11. Sprawdzimy teraz, czy działa aplikacja Viaplay na żywo, ponieważ często był problem z Android 11, że w niektórych Android TV nie chciało to działać, był tam jakiś błąd. Jak widzimy, aplikacja nam się uruchomiła. Sprawdzimy, jakie są wydarzenia sportowe w tej chwili dostępne. Mamy do wyboru darta oraz żużel. Sprawdzimy, czy nam się dart uruchomi. Jak widzimy, jest dźwięk i obraz. Tu jeszcze mieliśmy do dyspozycji jakieś drugie wydarzenie sportowe na żywo. Też sprawdzimy, czy nam się uruchomi. Oglądaj na żywo. Akurat jest jakaś chyba przerwa, bo jest obraz, dźwięk, albo po prostu za wcześnie to uruchomiłem. Ale jak widzieliście, przy darcie bez większego problemu nam to się uruchomiło. Sprawdzimy jeszcze raz. I jak widzicie, chwila, moment i nam się uruchamia. Dobrze, sprawdzimy, czy działają inne aplikacje bez większego problemu oraz później sprawdzimy, czy działa też kodek AV1, bo często pytacie, czy dany Android TV korzysta z kodeku AV1. To sprawdzimy może sobie od aplikacji Disney+. Aplikacja nam się już uruchomiła. Uruchomię jakiś pierwszy film z brzegu. Może być Indiana Jones, dawno tego nie oglądałem. Troszeczkę przewiniemy ten przód. Jak możecie zobaczyć, bez większego problemu nam się uruchomił Disney+. Z niego możemy oglądać filmy na dużym ekranie. Sprawdzimy teraz aplikację Prime Video. Wiadomo, że musimy mieć do niej wykupiony dostęp do tych wszystkich aplikacji, byśmy mogli z nich korzystać na naszym urządzeniu. Mamy coś popularnego, film dokumentarny. The most infamous prison on earth. Alcatraz is the true pioneer. Jak możecie usłyszeć i zobaczyć, bez większego problemu, bez szybko się aplikacje uruchamiają. Jestem ciekaw, czy taki projekt, który może zastąpić nam telewizor, dlatego skorzystamy z aplikacji UPC TV Go, póki działa ta aplikacja, bo wiadomo, że teraz UPC zmienia się w firmę Play. Prawdopodobnie niedługo ta aplikacja też przestanie działać, ale ja bardziej lubię z niej korzystać niż z aplikacji Play, mimo że mam dostęp do jednej i drugiej aplikacji. Zobaczymy jakieś kanały na żywo. Uruchomimy BBC CBeebies. Następnie zmienimy jakiś inny kanał. Akurat kanał dodaje w SD, widać, że jest sporo gorsza jakość niż na innych kanałach, to zmienimy tej chwili na jakiś kanał w HD. Może być mini. Może troszkę przyciszę. Zmienimy na jakiś kanał sportowy. To widziałem, było TVP Sport. Albo niech będzie Motowizja. Jak widzicie, chwila, moment, kanały się zmieniają, czyli ten Android TV, który jest zbudowany bez większego problemu, już się szybko ładnie buforuje, nie ma żadnego zacięcia, to jest duży plus. Czasami z tymi Android niecertyfikowanymi w różnych urządzeniach to troszeczkę gorzej działa, tu widzę, że to wszystko bardzo ładnie działa. Chwila, moment, przełącza aplikacje czy kanały. Zobaczmy jeszcze aplikację YouTube. Tu będę chciał sprawdzić, czy
mimo że to jest rozdzielczość natywna 1080p, czy też będziemy mogli wczytać jakieś rzeczy dotyczące w 4K. Dziś miałem tu taki standardowy filmik, który zawsze testuję przy Android TV. Zobaczymy, czy będzie też głos. I włączymy informacje dla nerdów. Widzieć, jak on daje rozdzielczości w danej chwili. Jak to możecie nawet zobaczyć, już jest w tej chwili ustawione 4K. Ale zobaczymy na pewno dla informacji dla nerdów. Mimo że to jest obraz 4K, widzicie, że ten projektor daje z nim radę. To jest 3840 na 2160 pikseli w 60 Hz. Czyli naprawdę śmiało można by ten projektor zastąpić telewizor. Jak widzicie, mamy tutaj dużo większy obraz. Jakość dźwięku według mnie jest wystarczająca, ale jak było za sobą, to ja go sobie podłączyłem akurat pod kino domowe, ponieważ lubię mieć troszeczkę więcej basu, dlatego korzystam z kina domowego. Jest tylko głośników w tym projektorze. Tak samo mam z telewizorem. Też w telewizorze nie korzystam z głośników w telewizorach, tylko z kina domowego. Ponieważ często mnie pytacie, czy dany Android TV czy Google TV korzysta z kodeka AV1, sprawdzimy to przy aplikacji Kody. Mam tu podłączonego w tej chwili pendrive'a z plikiem testowym. Aplikacja Kody nam się odpaliła. Wyjdziemy w pendrive'a, który jest złożony do naszego projektora. I tutaj mam gdzieś plik testowy, to był ten, jak możecie zobaczyć, on jest w standardzie 4K AV1 i bez większego problemu nam ten projektor obsługuje pliki AV1 w standardzie 4K. Za chwilkę sparuję jeszcze pada od PlayStation z tym projektorem. Zobaczymy, czy możemy korzystać z gier na tym naszym projektorze z systemem Android TV. Dobrze, sparowałem już pada od PlayStation. Widzimy, co się nam pojawiła myszka. Mam tutaj dodaną grę. Standardowo ją testuję na różnych urządzeniach. Sprawdzimy tutaj, jak się będzie w to nam grało. Czy nie będzie żadnych lagów, czy nie będzie po prostu jakichś stop klatek, jeśli chodzi o granie na tym projektorze. Uruchomiła nam się gra, ale mamy też przy okazji, jak spojrzycie przed mój kod, obserwację robię. Będzie pewnie łapał zaraz ekran, bo dzisiaj się bawił z tym akurat nie samochodem, tylko zobaczę mu na YouTubie filmiki dla kotów, ale rozwaliłem samochód. Kocie, przesuń się troszeczkę. Ale mówię, fajny, akurat dzisiaj ten kot atakował ścianę, jak właśnie włączałem filmiki na YouTubie specjalnie dla kotów. Są tam różne myszki, pająki. To po prostu miał zajawkę. Mógł się chwilkę pobawić. Ale wracając do testu tego projektora, jak widzicie, spokojnie się grało. Jakby może kot nie przeszkadzał, to byłoby idealnie. Teraz postaram się Wam pokazać, jak ten obraz wygląda przy zapalonym świetle. Według mnie jest dość wyraźny. To jest akurat włączony film dla kota, ponieważ chciał się troszkę pobawić. Jak widzicie, próbuję złapać muchę. Za sekundę Wam pokażę, ile ten projektor pobrał prądu podczas tego użytkowania przez około godzinę. Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że to dużo, czy to mało. To za chwilkę zobaczymy. Teraz Wam pokażę, jak działa autofokus oraz korekcja trapezu. Jak możecie zobaczyć, odsunę projektor od ściany. I jak zobaczycie, chwila, moment, i on sobie łapie fajnie ostrość. To mi się ta funkcja bardzo podoba. Nie trzeba się w ogóle bawić pilotem. Teraz chyba nie zauważył, że się zmieniło. I od razu ostrość się poprawia. Dobra, za chwilkę jeszcze Wam pokażę, jak przesyłać obraz z telefonu na projektor. Nie wiem, czy widzicie, akurat kot obserwuje. Łączę telefon z
projektorem. Jak widzicie, mam dostęp do wszystkiego, co się dzieje na telefonie. Prześlę teraz film kota, jak się bawił z projektorem podczas wcześniejszych testów. Jak widzicie, próbował złapać myszkę. Tutaj też jakiś filmik, widzicie, możecie wszystko bez większego problemu przesyłać z telefonu na projektor. Zobaczcie, kot będzie próbował atakować siebie samego jeszcze raz. Sprawdzimy teraz, ile pobrał prądu nasz projektor oraz będzie sobie krótkie podsumowanie jego działania. Akurat minęła godzina korzystania z naszego projektora. Zobaczymy, jaki jest koszt użytkowania tego projektora przy stawce złoty 26 za kWh. Tak jak tu ustawiłem. W tej chwili koszt użytkowania tego projektora przez godzinę to jest całe 10 groszy. Przy stawce złoty 26 pobrał on 0,083 kWh. Według mnie to jest mało. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy to jest mało, czy to dużo. Jakby według mnie to jest sporo mniej niż mój telewizor, który ma 58 cali. On, jak pamiętam, przy teście, który robiłem jakiś czas temu, pobierał sporo więcej prądu, ale to musicie zobaczyć filmik. Będzie link w opisie do porównania mojego telewizora z innym projektorem przez godzinę czasu. Jestem miło zaskoczony, jeśli chodzi o projektor Medialoft Model M500 ATV z certyfikowanym systemem Android TV. Tutaj mi się podoba ten pilot, że jest na Bluetooth. Niektóre projektory mają po prostu zwykłego pilota na poczerwień, co jest według mnie ich wadą. Tu mamy pilota na Bluetootha. Działają wszystkie aplikacje, jak pokazywałem, Disney+, Viaplay czy Amazon Prime Video. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym projektorze. Tutaj też jest ten duży plus, jeśli chodzi o ten auto keystone oraz autofokusa. Pokazywałem wam, jak to szybciutko, ładnie sobie reaguje, jak ruszałem tym projektorem do przodu, do tyłu. On to szybciutko sobie daje radę. Napiszcie tak w komentarzu, tak z ciekawości, co byście wybrali w tej chwili, gdybyście mieli kupić projektor czy telewizor, co byście wybrali. Ja bym w tej chwili, jak miał do wyboru, nie miał telewizora, to chętnie bym wziął ten projektor zamiast telewizora, ponieważ dużo miejsca nie zajmuje, a ma dużo większy obraz niż na telewizorze. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.